Wiosna w tym roku bardzo łagodna, więc niedługo zaczną się wyjazdy, wychodne i różne inne okazje do odwiedzenia natury, sprawdzenia w jakim jest stanie po okresie zimowym, więc na tą okazję może się Wam przydać ten oto głośnik TronSmart Splash 1, który dziś przetestujemy na kanale SmartMe. Zapraszam. W kwestii opakowania mamy tutaj zestaw, który jest dość podobny stylistycznie do innych produktów TronSmart. Pudełko jest białe z takim bardzo charakterystycznym odcieniem niebieskiego wpadającego w fiolet, który występuje również w innych urządzeniach TronSmart. W zestawie otrzymujemy prócz oczywiście karty gwarancyjnej, instrukcji, kabel AUX oraz kabel USB-C, który jest bardzo krótki w tym wypadku. Marka TronSmart jest znana głównie ze słuchawek bezprzewodowych na przeładowanym rynku TWS-ów, czyli słuchawek typu True Wireless. Ja kiedyś bardzo ostrzyłem sobie zęby na model Apollo Bolt bodajże i zawsze chciałem coś przetestować od producenta, od TronSmart. Trafił do mnie ten głośnik i najpierw pomyślałem sobie, że nie wyróżnia się za bardzo na tle innych głośników tego typu. Do tej pory miałem trochę kontaktu ze sprzętami JBL-a, ale po czasie bardzo mnie zaskoczył różnymi swoimi cechami, między innymi związanymi ze stosunkiem ceny do czasu pracy na baterii i do mocy, bo tutaj mówimy o głośniku 15W. Więc jest tutaj troszeczkę do omówienia. TronSmart chwali się też swoim przetwornikiem audio. Głośnik jest, jak widzicie, bardzo kompaktowy, można go bez problemu wziąć w ręce. Mamy taki sznureczek, który też nam pomaga gdzieś sobie nawet zawiesić na szafce w domu, czy gdzieś po prostu może nam on wisieć gdzieś na ławeczce, więc jest to oczywiście przedmiot skierowany do młodszej widowni, do nastolatków, którzy po prostu gdzieś tam chcą sobie spędzać czas razem i żeby coś grało tam w tle. Natomiast można ten głośnik swobodnie zastosować jako radyjko domowe, które gdzieś tam przynosimy z miejsca na miejsce, ponieważ głośniki tego typu Google Home Mini czy głośniki Amazona, one są podłączone zawsze pod ten kabel, zawsze muszą być w jednym miejscu, więc jeśli nie mamy takich stałych miejsc, gdzie taki głośnik może być umieszczony, głośnik typu właśnie przenośny głośnik typu TronSmart może nam się okazać bardzo, bardzo przydatny, ponieważ możemy go przemieścić sobie wszędzie i ten głośnik jest zawsze przy nas. Kolejna kwestia, myślę, że przetwornik robi też robotę, ponieważ mamy też opcję wyłączenia go i ten głośnik naprawdę wtedy nie brzmi za dobrze czy brzmi poprawnie, natomiast nie jest to porównywalne ze stanem, w którym widzimy go, jak on gra, kiedy ten sterownik TronSmarta, którym się chwalą, jest aktywowany. Głośnik jest bardzo kompaktowy, możemy go łatwo zmieścić w dłoni. Ma 3 przyciski: głośniej, ciszej, play, pauza. Również ma przycisk włącz oczywiście i przycisk menu, którym możemy sterować dodatkowymi funkcjami. Widzimy również na głośniku diody LED, które świecą się w kilku kolorach. Z dołu mamy 3 stópki gumowane, na których głośnik może sobie spokojnie stać. Tworzywo jest bardzo dobrej jakości, tak naprawdę nic nie można mu zarzucić. Jedna rzecz, która mi się nie podobała w tym głośniku, to były te diody niebieskie, które sobie na razie świecą jednostajnie, dlatego że nie leci żadna muzyka. Natomiast w momencie, kiedy puszczamy jakiś utwór, te diody zaczynają się świecić w kilku kolorach i nie można tym w żaden sposób sterować, to znaczy, że one zawsze będą się świecić w tej samej kolejności, w tych samych kolorach i w kółko. Jedyne, co możemy zrobić, to wyłączyć i właśnie włącznikiem, który znajduje się z drugiej strony, możemy dwukrotnie taką diodę wyłączyć.
Kiedy wciśniemy dwukrotnie, wtedy pojawiają się te diody, które są Kiedy wciśniemy dwukrotnie, diody gasną, na szczęście można to wyłączyć, natomiast nie ma żadnego sposobu, nie znalazłem w każdym razie takiego, żeby tą kombinacją dwóch dostępnych przycisków, a więc Power i menu, można by je na stałe wyłączyć. Mamy tutaj jeszcze diody, które pokazują nam poziom naładowania baterii. Według producenta jest to 24 godziny. Ja bardziej bym się skłaniał do 20 godzin w takim normalnym słuchaniu, a nie na jakimś absolutnie minimum, żeby ta muzyka gdzieś sobie sączyła się. Na uwagę zasługuje tutaj technologia SoundPulse, która zwiększa wydajność, głośność i wyraźność brzmienia. Bardzo jest to odczuwalne, można to bardzo sobie dobrze porównywać w trakcie słuchania, kiedy wyłączamy tą funkcję. Oczywiście dzięki temu możemy mieć nieco lepszą baterię, ale nie warto tego robić, ponieważ jakość dźwięku bez tego jest po prostu przeciętna. Głośnik bardzo dobrze brzmi na tle takich głośników jak choćby kompaktowe modele JBL czy Google Home Mini, które same w sobie też mają lepszą jakość, ale tutaj naprawdę jest o wiele lepiej. Z tym, że trzeba pamiętać, że jest to oczywiście inny głośnik niż głośnik przewodowy z asystentem, który służy nam na co dzień. Tutaj mamy typowo słuchać dobrej jakości muzyki w kompaktowej formie, w przenośnej formie i głośnik, którego nie trzeba będzie przede wszystkim długo ładować, bo ponad 20 godzin na baterii sprawia, że po prostu mamy święty spokój na co dzień i możemy korzystać z tego sprzętu, nie przejmując się za bardzo ładowarką i szukaniem odpowiedniego kabla. Co prawda mamy tutaj złącze USB-C, ale jest ono zaślepione kawałkiem konkretnej gumy w celach oczywiście utrzymania wodoodporności i otwieranie tego za każdym razem i ładowanie w przypadku, kiedy mielibyśmy gorszą baterię, nie byłoby zbyt komfortowe. Finalnie, szczególnie na tle konkurencji, kiedy mówimy o mocy 15 W, kiedy mówimy o technologii, która podbija ten dźwięk dodatkowo ze strony Tronsmarta, kiedy mówimy o tym bardzo długim czasie pracy na baterii, która umożliwia nam naprawdę zapomnieć o tej ładowarce na dłuższy czas i mamy tutaj ładowanie USB-C, ten głośnik jest w pełni wyposażony. No jedyne, czego bym się obawiał, może, że ten pasek nam się w jakiś sposób tutaj urwie, ponieważ jest montowany na stałe w głośnik. Natomiast zarówno jego wygląd jest również bardzo też stonowany, więc tak naprawdę ciężko mu cokolwiek zarzucić. Kiedy nie miałem rozeznania jeszcze w konkurencji na rynku, sądziłem, że jednak cena jest dość wysoka, dopóki nie zobaczyłem, ile faktycznie takie głośniki kosztują, bo dawno się szczególnie tym tematem nie interesowałem. Miałem, tak jak powiedziałem na początku, miałem do czynienia trochę z głośnikami ze strony JBL i wiem, jak potrafi sobie taki głośnik poradzić. Natomiast tutaj mamy głośnik w przedziale około 150 zł, który ciężko jest naprawdę znaleźć i polecam Wam spróbować poszukać. Nie wiem, czy to jest możliwe. Znaleźć głośnik, który będzie miał tak dobrą jakość dźwięku, wodoodporność, 15-watową moc przy jednoczesnej baterii, która starczy na niemal dobę słuchania. Naprawdę będzie to osiągnięcie, jeśli coś takiego zrobicie. No może bym jeszcze taką kropkę nad i wisienkę na torcie naprawdę zobaczył w tym miejscu, gdyby było ładowanie zwrotne. Bo rzeczywiście ten głośnik, gdybyśmy mogli go stosować jako powerbank, ale podejrzewam, że ta bateria w środku wcale nie jest aż taka duża, na jaką się wydaje. No cóż, koniec końców moje wrażenia są bardzo pozytywne. Polecam Wam serdecznie. Jeśli potrzebujecie takiego sprzętu, widzicie jego zastosowanie w Waszym przyborniku technologicznym, to serdecznie Wam polecam. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do recenzji tekstowej, którą znajdziecie na smartme.pl oraz do innych filmów na tym kanale. Pozdrawiam.